Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś odświeżona wersja filmu o pupilach. Jakiś czas temu doczekaliśmy się update'u, który pozwala nam w pełni kontrolować umiejętności, jakich możemy nauczyć naszego peta. Wcześniej wszystko było randomowe i totalnie niewarte zgłębiania się w ten temat, ale mnóstwo zmieniło się na plus od tego czasu. Ten film będzie takim ogólnym wprowadzeniem dla nowicjusza, a skoro o nowych mowa, to wszystkich nowych zapraszam do subskrypcji, a stałych jak i nowych do pozostawienia łapki w górę. W tym filmie postaram się pokrótce przybliżyć sam system pupili i ogólne zasady ich dotyczące, więc jeśli masz jakieś pojęcie o petach, to ten film niekoniecznie może Cię zainteresować. Będą to totalne podstawy, których każdy zainteresowany petami musi wiedzieć, żeby poruszyć te bardziej zaawansowane rzeczy. A skoro mają być to podstawy, to zacznijmy od początku. Na początku był chaos. Z chaosu wyłonili się pierwsi bogowie, Uranos i Gaia. No dobra, myślę, że niewielu z Was zainteresowanych jest mitologią grecką, na pewno nie tylu, co miłością grecką. To zmierza w złym kierunku. Ściągną nam kanał i tyle będzie z zabawy. Czym jest pet? Trywialne pytanie, ale bardzo ważne. Pet jest dodatkiem do Legionu. Dodatkiem, który przy odpowiednim zestawie umiejętności może podnieść twarde statystyki naszego Legionu, takie jak atak, HP itd., łącznie o ponad 10%, plus obrażenia samego peta. To wszystko sprawia, że warto się nimi zainteresować. Pety, podobnie jak bohaterowie, dzielą się na te z obrażeniami fizycznymi i magicznymi. Musicie dopasować je do odpowiednich legionów, natomiast jeśli pupil leczy, tutaj jest wyjątek, to można go dodać zarówno do legionu fizycznego, jak i magicznego. Tu jest mały haczyk, bo jeśli dacie mu umiejętność fizyczną, to nie zadziała ona w legionie magicznym. Na przykładzie mojego peta, uderzenie łańcucha oraz umiejętność powiązana z nią nie zadziałają, jeśli dałbym go do magów. Na początku przygody z pupilami polecam każdemu wejście w tę książkę opowieści, dalej w kodeks, potem w stworzenia, a następnie w bestię. I tutaj możecie sobie wybrać tę, która Was interesuje. Na pierwszej stronie mamy jakieś tam bzdury, ale strona pupil bojowy jest bardzo przydatna. Tutaj zaczyna się prawdziwa magia. Mamy bowiem tutaj szczegółowy dostęp do opisów talentów, a to właśnie talent, czyli unikalna umiejętność, której inny typ peta nie może mieć, w dużej mierze decyduje, czy dany pupil nas interesuje, czy nie. Dla przykładu zobaczmy opis śnieżnego ptaka. Jego obrażenia są fizyczne, więc do magów go nie damy. Pasywnie zwiększa nam atak fizyczny, co jest super, plus ma 30% szans na zadanie obrażeń. Tutaj niżej macie współczynnik tych obrażeń wybranemu legionowi podczas przerwania obrony. Wiemy już, że jest fizyczny i że działa z przerwaniem obrony. Jeśli mamy jakiegoś bohatera, który przerywa obronę, to wiemy, że taki pet będzie z nim dobrze działał. Obronę na ten moment przerywa Niko na swojej umiejętności wpadania w szał oraz przebudzona Kinara. Obronę można również przerwać za pomocą talentu w drzewku kontroli, do którego dostęp ma Kinara. Na podstawie tych informacji można uznać, że śnieżny ptak jest wręcz dedykowany do tej pary. Analogicznie sprawdzacie talenty innych petów, szukacie zależności z umiejętnościami bohaterów, może z jakimiś talentami i tyle. Cała filozofia. Oczywiście możecie poszukać w sieci, co z czym łączyć, albo jakich buildów używać, chociaż z tym również musicie uważać, bo niektórzy twórcy lubią wynaleźć koło na nowo i tak podkręcić build, że czasem można się zastanawiać, czy mamy do czynienia z geniuszem, czy wręcz przeciwnie. Mimo wszystko, jeśli nie ogarniacie, lepiej sprawdzić takiego peta gdzieś, niż randomowo tworzyć coś samemu. W tej sekcji same zalecenia są ok, ale nie wszystkie umiejętności, które tutaj widzicie, ja widziałbym w jednym buildzie, dlatego lepiej gdzieś to sprawdzić. Poza tym tutaj nie są uwzględnione umiejętności wzmacniające legion, takie jak podnoszenie HP czy podnoszenie ataku, które też są fajne. Skoro już wiecie, czym jest pet, przechodzimy do konkretów. Zanim weźmiecie się za budowanie peta, to musicie, i to nie jest opcja, to jest wymóg, musicie złapać peta z minimum jednogwiazdkowym talentem, żeby wam posłużył na dłużej. Na ten moment można złapać peta z dwugwiazdkowym talentem, ale jest to bardzo, bardzo rzadkie, a jednogwiazdkowe talenty jest złapać dosyć łatwo.
Średnio wystarczy tak z 10-30 łapań, zależnie od szczęścia i powinniście takiego trafić. Nie jest tajemnicą, że jednogwiazdkowe talenty są dużo mocniejsze od tych bez gwiazdek. Załóżmy, że już macie pierwszy krok za sobą, czyli peta z jednogwiazdkowym talentem. Przechodzimy do kroku drugiego, czyli regeneracji. Co zmienia regeneracja? Regeneracja zmienia rzadkość, atrybuty oraz liczbę umiejętności. Docelowo chcecie wyrolować jak najwięcej miejsc na umiejętności oraz jak najlepsze atrybuty. Przyjęło się, że dobry pet, którego warto zatrzymać, powinien mieć przynajmniej 6 miejsc na umiejętności i przynajmniej jeden z tych ważnych atrybutów powinien być klasy S z wysokimi statystykami. Ważne atrybuty macie w tej tabelce, w tej ściągawce z petami, ale możecie też ręcznie po prostu się domyśleć, które są ważne. Ważne są te, które mają najdłuższe paski. Na przykład u tego ptaka ważne są siła, zręczność i szczęście, bo te paski ma najdłuższe. I te statystyki potencjalnie może mieć największe. I to właśnie pod te statystyki powinniście dodawać mu umiejętności. Sam atrybut ma wpływ na obrażenia lub bonusy umiejętności, a warto mieć wysokie atrybuty, bo ma to wpływ na obrażenia i inne bonusy umiejętności pupila. Poziom peta wbijacie tak samo jak poziom bohatera. Wraz z każdym poziomem pupila zwiększa się jego atrybut o cyferkę w nawiasie. Sam pasek atrybutu się nie zapełnia, ale zwiększają się jego statystyki. Dlatego mimo wszystko warto, aby ten atrybut był prawie zapełniony. Ten pasek powinien być zapełniony. Wtedy na najwyższym poziomie macie dużo większe statystyki niż gdyby ten pasek był na przykład w połowie. Oczywiście to, czy dany pet jest akurat dla was dobry, jest indywidualne. Na przykładzie moich petów pokażę wam, co sądzę o danym pecie i to, czy go zostawię, czy będę go na przykład dalej rolował. Może takie rozmyślanie tutaj na filmie komuś pomóc, gdy znajdzie się w podobnej sytuacji. Pierwszy pecior, szafirowe smoczydło, legenda, fajne atrybuty, 5 umiejętności. Przy takich atrybutach myślę, że jest znośnie, więc póki co go nie regeneruję. W przyszłości być może, jeśli nadal będzie w mecie. A skoro o mecie mowa, to jak wiecie, nie każdy pet jest warty zainteresowania. Nie będę was oszukiwał, pupile nie są dobrze zbalansowane, jedne są lepsze od drugich. Ale przejdźmy do kolejnego peta. Oszalałe smoczydło. Żaden z kluczowych atrybutów nawet nie jest klasy A, dlatego jego będę regenerował. Piaskowy jaszczur. Epicki i słabe atrybuty, dużo miejsc na umiejętności. Jego zostawiam tak jak jest, bo on jest tylko i wyłącznie do Eliany i Garuda, do drzewka z filmu o Elianie. Swoje zadanie spełnia, nie musi mieć wysokich atrybutów. Jadowity jaszczur. Jego planuję regenerować, żeby mieć więcej miejsc na umiejętności i dobre atrybuty. Lodowy niedźwiedź. Jego akurat nie będę regenerował, bo jego nie będę używał. Do piechoty będzie jadowity jaszczur lub jeśli będę chciał dużo tankować, to piaskowy jaszczur z Elianą i Garwoodem. Lodowy, jak i burzowy jaszczur mają bardzo słabe cyfry w porównaniu z baśniowym smoczydłem, dlatego ich nie będę ruszał, nie będę na nich marnował mikstur. Mojej perełki bez talentu również nie ruszam. Jestem zadowolony, mimo że nie ma talentu. Tak jak go złapałem z takimi atrybutami, to wiedziałem, że nieprędko złapię czy wyreluję drugiego peta z 7 miejscami i tak wysokimi atrybutami. Złapałem go bardzo dawno temu, dlatego nad nim zacząłem pracować i mi służy po dziś dzień. Więc jeśli ktoś by się zastanawiał, czy można używać peta bez talentu, ostatecznie można. Nawet w jego przypadku cieszę się, że nie miał talentu, bo mam dzięki temu dodatkowe miejsce na umiejętność, jaką chcę. Gdyby miał talent, to na pewno bym go nie używał, bo ten niedźwiedź jest dużo słabszy od jaszczura, więc pewnie prędzej czy później bym go wypuścił. A tak, biega z moim oddziałem strzelców i naprawdę robi spore obrażenia. Złoty ptak też zostaje tak jak jest. Na ten moment ma dużo umiejętności i niezłe atrybuty, a i tak go póki co nie używam. Jeśli krok pierwszy jest już za nami, czyli złapaliśmy peta, który nas interesuje z jednogwiazdkowym talentem i drugi krok również został zaliczony i nasz pet ma atrybuty i liczbę miejsc na umiejętności, które nas zadowalają, to czas na krok numer 3.
czyli budowę peta. Aby zacząć go budować, musimy najpierw odblokować zablokowane umiejętności. Aby to zrobić, wybieramy peta, nad którym pracujemy, wybieramy umiejętności, klikamy na kłódkę, odznaczamy priorytet, żeby nie używać skilli z naszego ekwipunku, bo niektóre są droższe i nie warto ich marnować po prostu do odblokowania umiejętności i po prostu lepiej kupić te tańsze. Jak widzicie, każde kupno i użycie ma szansę na odblokowanie umiejętności, no i każda umiejętność jest droższa do odblokowania od poprzedniej i wymaga więcej kart z umiejętnościami. Gdy już mamy odblokowaną umiejętność lub chcemy zastąpić jakąś umiejętność, która nam się nie podoba, klikamy w umiejętność, wybieramy taką, której chcemy się nauczyć, możemy ją kupić lub użyć taką, którą już posiadamy, wybieramy miejsce, w którym ma się znaleźć i tyle. Proces powtarzamy, aż zbudujemy peta do końca. Może dam taki protip na koniec dla tych, co dotrwali do tego momentu. Otóż jest jedna bardzo ciekawa umiejętność o nazwie uderzenie łańcucha, której warto uczyć każdego fizycznego peta, gdyż ta umiejętność działa jak normalny atak i może aktywować talenty lub nawet umiejętności bohaterów. Kontruderzenie działa podobnie, tylko że to już jest głównie talent dla piechoty. Jeśli chcecie, żeby wasz Goresz i Skogul robili jeszcze więcej, to wciśnijcie im peta właśnie z kontruderzeniem, talentami powiązanymi. Podziękujecie później. Resztę podstaw, takich jak uwolnienie peta, dziedziczenie umiejętności i wiele więcej, znajduje się w pierwszym filmie, który znajdziecie w komentarzu. Ten film jest dopełnieniem i aktualizacją o to, co nowe. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem i z tymi dwoma filmami pety nie powinny stanowić dla was tajemnic. Czy będą filmy o konkretnych pupilach i ich buildy? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jak wiecie, mam ograniczony czas na nagrywki, nie jestem youtuberem, mam inne obowiązki w życiu codziennym, plus czas na przyjemności. Coś z tego życia trzeba w końcu mieć. Nagrywaniem się bawię, póki sprawia mi frajdę, to robię, a bohaterów i tak bym rozkminiał dla siebie, więc dzielę się tym przy okazji z wami tutaj. Być może ktoś dowie się czegoś, co go interesuje, a nierzadko to ja mogę się czegoś dowiedzieć od was. Żyjemy w takiej symbiozie. Tu się będę z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.